Dzień dobry, witam. Rozdział 5 w nieznanych opowieściach Lovecrafta się kłania. Coastal Township. From outside of Arkham, Hammond's drugstore in Old Market Square, you catch a lift with a beaten up, heavily rusted grey bus. It takes a left into High Street and is soon speeding by stately old mansion and colony of farmhouses passing the lower Green and Parker River, and finally emerging into a long, monotonous stretch of open shore country. The bus suddenly rattles to a stop and the pale, glassy-eyed driver orders you out on the street. Czyli, żeby was nie okłamać, jednym słowem znajdujemy się po prostu na jakiejś przybrzeżnej lokacji. Przyda się trochę tych wszystkich bandaży i tak dalej, bo... O proszę. Handlarz na dzień dobry, jak złoto, jednym słowem. Co my tu mamy? Za 3,5. A bluish grey powder, it burns when I sprinkle it over an open wound and cauterizes it. Ale nic raczej. Winchestera to ja mam. A, fajnie ścięte zero. Tak chamsko trochę. Dobra, teraz mogę być spokojny na swoje życie. A, bo tu nic nie ma. Dobra. Serio. Jakieś irytujące macki wychodzące spod kanałów. No to już bardzo dobrze wiemy, że powinno się zostawić. W ogóle dziwne, że jakaś informacja wypada z beczki, w której ściągamy linę, żeby się powiesić. Przecież ciebie tu nie było. A, fajnie, że to się respi. Super. Ale jest czekoladka, zjemy sobie od razu. Wezmę sobie to w ten sposób, ok. Jeszcze? A, okej. Jezus, ile was tu jest? O, wszystko. Pójdę sobie do góry. O, ho, ho.
Dobrze, że tu chociaż jakieś... Przecież ja pierniczę. Dobra, wszystko. Ja sobie może tego użyję, zobaczę co to robi. O, zwiększyło mi zdrowie trochę i zniknął ten. Zniknęły te parasajty we mnie. Bardzo dobrze. No to przypuszczam, że prędzej czy później te robaki by ze mnie wylazły. Tak po prostu, dla zasady, nie? Jakaś skrzyneczka jeszcze jest, widzę. A ja nie mam klucza oczywiście, w ogóle biednie z kluczami. No tu bossa mamy, chyba. O. To jest. It's over, Mudcrawler. You and your kind have caused us enough trouble. My kind? What about him? Don't flatter yourself, Galgiagiva. I'm pure Lynch Chocho, and you and I have nothing in common. Chocho, I've heard that term. Isn't that a Baratian insult? Ignore him, Castro. Take his guns while I keep him bound. He will be sacrificed to Dagon and Cthulhu. Castro, I believe you met my superior officer, Detective Legras. Legras, aye. I met with him, spoke to him a good while. Good listener. Had a light in his eye. The whole time I sensed a kinship with him. Given a few more hours and a little more instruction, and I believe he'd have entered the fold. Silence, Moodwalker! Aha. Co zniknął, a ten? Ten jest bossem, okej. No, szczerze powiedziawszy, trochę śmiesznie, bo generalnie jakby nie spojrzeć, to on jest aktualnie... Ostro. On jest aktualnie nawet trochę silniejszy od tych demonów, które ja pokonywałem w ogóle, więc trochę śmiechowo. Ej, coś zebrałem. Nie przeczytałem, co zebrałem. No niestety nie mam żadnego kluczyka. Też oczywiście nie mam, ale mam czerwony. Czerwony był na początku potrzebny. Ile ty jeszcze będziesz zestunowany, ziomek? O, jest Untold Souls znowu mam. Dobrze. Nie, dalej mam ten stan. A, okej. Z dupy się w ogóle wzięli. Nie teraz.
Dobra, teraz mogę już. A large grey shell with some clay in it. Examine. Half of a very large oyster shell with a thin layer of clay inside it, flattened down and used to ride on. This must be how they ride underwater. This one reads, Robert, firstly I must insist you stop conversing with Eliza. Her head is still full of dry thoughts. The ocean has not yet fully penetrated her mind. We are the immortal avatars of the Great Sea, whose physical manifestation is Lord Cthulhu Hank. In truth, you are never really human. You are a sea demon, a sprite, a merman, an oni, a wave-made flesh. Abandon these concerns of morality and society. Forget your dry life. Let it be to you as a cocoon to a butterfly, a stage hastily entered in out of necessity and abandoned without care or further thoughts. Yours, Onesiphorus. Onesiphorus, no dobra. Ciekawe kim on jest. Trzeba się wrócić, bo tu już nic nie ma w sumie. Też nic nie ma. A letter from Boston Harbor to the Order of Dagon, Innsmouth, Arkham Country. Examine. It reads, it must be allowed that these blasphemies of an infernal train of demons are matters of, to common knowledge, to be denied. The cursed voice of Azazel and Buzrael, of Beelzebub and Belial, being heard now from underground by above a score of credible witnesses now living. I myself did not more than a fortnight ago catch a very plain discourse of evil powers in the hill behind my house, wherein there were a rattling and a rolling, groaning, screeching and hissing such as no things of this earth could rise up, and which needs to have come from those caves that only black magic can discover, and only the devil unlock. It signed Revert Abia Holy, Congregational Church at Dunwich. Mądre rzeczy. Dobra, jak sytuacja wygląda? No za dużo to ja tutaj widzę. Nie zwiedziłem, ale taki drobny szczegół. Coś tu leży. Nie będę chociaż... A waterlogged body in a deep sea dry suit. Something gnawed through the air holes. There are claw marks on the helmet's glass too, but in such a way as to suggest they were trying to get a grip, not smash through. It seems that these things are smart enough to understand how these suits work, so they have near or equal to human intelligence and even understand how our diving equipment works. That's important to know, and this is concrete proof. Aha, i straciłem poczytalność, tak? No okej. Czekoladka by się przydała. Na razie nie będę ryzykował. Nie będę tu żadnych itemów zwiedzał, że tak powiem, bo najzwyczajniej na świecie mogę się wyrąbać z butów przez właśnie samobójstwo. Ja pierniczę, naprawdę to nie, coś nie zginęło. Czemu moje serce bije szybciej? Nie wygląda to za dobrze, szczerze powiedziawszy.
Te lokacje są powalone, coraz gorzej jest. O Boże, Boże. Znowu jakaś muszelka. A large grey shell. Half of a very... A, to już było. This one reads, oh, for the good kid's sake, Robert, of course Lord Couture is a god. The physical form which only partially exists in this reality is the manifestation of base matter it has used to reach into it. What other possible term could one use for our Lord other than God? This is beyond death, beyond time, from outside reality itself, yet has complete control over this one. From our dreams to our lives, when the Lord Cthulhu of Night rises, it is not arising as you or I know it. It will be a rising of another reality, yours in faith once force. Postscriptum: Eliza was a nurse, not a doctor. Sailors need to study meteorology, oceanography and astronomy. My faith is not born of ignorance, quite the opposite. Dobra, te muszelki z tego co widzę nie powodują wzrostu niepoczytalności. Gówniana sprawa z tymi ziomkami. Jeden strzał i bleeding status. O, kolejna muszla. Chociaż z tą poczytalnością trochę słabo. Examine? O Jezu. Dear Robert, the demon Sultan Azathoth, who is this realm, coexisted for a time with a nameless mist. From this mist formed the gate and the key, and the mist created a great darkness from which Shub-Niggurath prowled. The gate turned, the gate opened, the mother gave her birth. Lord Cthulhu of Night arose from this mighty union. Yours, once for us. Postscriptum: I mean it, for your own sake. Stop talking to Eliza. Dziwne rzeczy. Czemu ja krwawię? A, ja dalej krwawię w sumie. Racja. Jak tak dalej pójdzie, to ja będę musiał uciekać do portalu, bo to jest słabo. The footprints of the shooter, they're the shape of the dress shoe, but they're enormous. This suggests the shoes must be handmade and the murderer is probably male. Then the owner must have bizarrely large feet for this height, and be wealthy enough to have shoes handmade for him personally. Bits of smashed crate. It looks like the victim was holding it when he was shot. This suggests that. He was trying to pass it to the shooter, perhaps? Yes, and that would indicate the shooter and the victim even knew each other or were on the same social strata. Two sets with the same thread, a vessel backed in the drove of later. The depth in the mud is deeper on the outward tracks. An elderly Latino male killed with a point-blank gunshot to the heart, both ears pierced with golden engraved gold hoops, and his teeth have been all filled. The grass described filled teeth as a common distinguished feature among the Bayou Kraken and Dragon cult, and that their leader wore gold earrings to show their status. The gunshot was point-blank to the heart, not the angled, suggesting.
The shooter told the victim to freeze the slowly leveled the gun and fire. The shooter was about the same height, put out his arms under the crate as if it to take it, using the crate to hide the gun, and then fired. To nie bardzo. If so, then this is a cold and calculated murder, and the murderer wanted the victim to know who did it, and the murderer wanted to be up close and personal when it happened. The murderer appears to be male of average age, rich, colors, most likely carrying the Innsmouth taint, with easy access to a truck and with enough social status to meet up with a high-ranking member of the Bayou Kraken Code. The murderer is almost certainly a member of the Marsh family. The Innsmouth folk and those sea creatures are in league, but that's not all. The Order of the Eagle must also be linked to a serving to the Kraken god of the Bayou Code. The facts show the grass was right, but it's even bigger than he thought, and I'll prove it for old Sir Ald and put an end to this business once and for all. O Jezus, ile czytania. Aja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 j. Nie do końca tak to miało wyglądać. Pozwolę sobie za chwilę wrócić. Muszę odebrać jedzenie. Zamówiłem, myślałem, że zdążę nagrać odcinek, ale jednak nie bardzo. Zaraz wracam. Już jestem. Sorry, że tak długo, ale no. Muszę jeszcze wejść na 4. piętro, więc... No nie za dobrze to wygląda, szczerze powiedziawszy. Strasznie ich tu dużo. Muszę pokupować trochę apteczek u handlarza, bo mogę się szybko wyrąbać z butów niestety.
antidotum, ani nic nie mam. Jakbym wiedział, że to tak będzie wyglądać, to ja bym oszczędzał strasznie, a tak to troszkę słabo. No jeszcze tam słyszę, jakiś sobie biega. Rybomen. Ale to już wszystko, to dobrze. To są bandaże, jak złoto. Ale rozpiernić w biały dzień. O Jezu. Czemu ja go nie trafiam? O co tu chodzi? Coś się zbugowało chyba. Dziwnie to wygląda. Co? Jakie barelsy? Skrzynki zebrałem? Czy beczki? Co? Bo to jest kolejny jakiś pewnie dowód. Chunk of meat. Nie wiem, dziwne jakieś itemy zbieram, szczerze powiedziawszy. O, złoty kluczyk. Miło. Dobra, pokażcie mi mapę i teraz jeszcze sobie przeteleportuję się do handlarza. I sprzedaję te gówna, które mi są niepotrzebne. I na przykład łyżka mi jest niepotrzebna, na przykład to też mi jest niepotrzebne, to też mi jest niepotrzebne, to też mi jest niepotrzebne. To jest potrzebne, to chyba jakiś quest item. Kupuję sobie trochę apteczek, tak do 10 dobiję. Nie wiem, z 5 złotych srebrnych kluczy. No i w sumie to by było na tyle, teraz można podróżować gdzieś dalej. Tu i w lewo. Klucza czerwonego już nie mam niestety. Trudno. Dobra, pokonani. Jakieś zejście na dół widzę, dobra. Nie tu, tutaj. Ale tu już byłem, okej. Mało strasznie leci rzeczy z tych skrzyneczek tutaj. Na lewo nie byłem, okej. Już idę. No, w sumie coś tu jest. Że pewnie jak wsadzę tam rękę, to poczytalność spadnie do takiego poziomu, że się zabije. A tego nie chcemy. O, trochę czekoladki, bardzo dobrze. Tego to ja nie chcę. Dobra, słychać, że się trochę uspokoił po rytmie serca. Strasznie długi ten poziom jest. O Boże.
Było blisko. Powiedział, że bardzo blisko. Ale żyję, trzymam się jeszcze na nogach. Myślę, że chwilę dłużej przeżyję jeszcze. Ja to tylko tak myślę. O, storage jest, ale storage'a to ja nie chcę za bardzo, bo ja nie mam co wsadzić. O, w końcu trochę konkretniejszy item. Okej, teraz w sumie to muszę iść tutaj. O, korona jakaś i naszyjnik. Co to znowu jest? Help me, please help me. Something is happening to me. Happening znaczy się. What is? Oh, that's oh lord. I'm having trouble breathing. Please, it feels like I'm wearing something so tight I can barely breathe. I've got to get it off. Please help me, please. Let me help you hold still. I think I can pull your arm and dress over your head. I'm sorry. Dobra, zaryzykuję. Aha. Klucze do łódki? Okej, dziwna sprawa trochę. No. Jakim cudem na taką odległość mnie złapałeś? Ale gówno. Zgiń, no. Bandaż jeden przydał się na pewno. O, jeszcze w lewo jest jakaś lokacja nieodkryta. To jest jakaś zielona muszla. Ale do muszli, tak jak pamiętamy, mamy tutaj dosyć dobre skojarzenia. Robert, look, once he force blessed him, just doesn't understand basic science or biology. Think about this. Why does the great scientist's head resemble a cephalopod? It's because we just project that on its visage like the man in the moon. Is it as with wasp and bees that the cosmetic similarities simply appearing striking to us when we assume a kinship where there is none? Or is it, as I propose, that the great scientist's very presence has influenced the entire course of evolution on this planet? I, for one, see far more glory and purpose in this theory than in any mystical dogma. It means the great scientist has planned our change from before recorded history and that we are truly his chosen allies. Love, Eliza. To jest dla mnie za ciężkie do tłumaczenia, przepraszam. W sensie dałbym radę, ale nie chcę nakłamać. Zostaje nam tylko tutaj iść do góry. Na to wychodzi. Niekoniecznie tutaj. O, tu coś chyba jest nieotwarte. Bloody key. Ja sobie użyję tego bloody key'a jeszcze. A nie, tu są jeszcze jakieś lokacje. Nieodkryte dwie. Aha, okej.
I need to create a float or stepping store or something. Nie wiem, to... O klucze raczej nie. To... I mięso? No chyba nie bardzo. Nic innego nie mogę dać. No dobra, no to jeszcze jednak pójdę sobie tutaj, bo być może brakuje mi jakiegoś itema. Nie, dziękuję, nie chcę tego oglądać. A tu coś jest w rogu. Dr. Buck Peach. Okej. Chyba teraz mam wszystkie itemy. Tak mi się wydaje bynajmniej. Place. Apply? O! Super. Moonlight. Try to open a bunch of keys, Lucy. O Jezu. Dobra, będę próbował wszystkiego, no bo co mam zrobić? Ale tu powinno być boat keys, fishing boat. O, coś tutaj widzę. Jakieś itemki poleciały dosyć konkretne. O Jezu. To próbujemy. O, dawaj, dawaj. Ocean breeze. Oh, the key slides into the sleeve to rusty lock. After a few wiggles and shakes, the lock finally yields, and but the rotting door creaks open with a shower of flakes of peeling paint. The inside of the cabin reek of fish and salt, and I find what I'm looking for under the wheel. The captain's log detailed the exact coordinates of Devil's Reef. Now you know more about following great old ones. Aha. No dobra. Ah, the cabin is locked. Cabin is locked. Cabin is locked. A, czyli te kluczyki się straciły, dobra. To w takim wypadku, o, tutaj jeszcze coś na lewo zostało. Jakaś lokacja. Przyciśniesz się tu, przyciśniesz, to dobrze, bardzo dobrze. Dobra. Dobra, ja sobie to odpuszczę, bo nie chcę za bardzo zginąć. Czyli kończymy rozdział 5, moi mili. Trochę irytujący i ciężki, no chyba że miałem gorszy dzień dzisiaj, nie wiem. W każdym bądź razie... O, czekoladka. W każdym bądź razie jedyne co mogę powiedzieć, oczywiście to po raz kolejny dziękuję, że byliście, tak? Cóż tu dużo mówić. Właśnie ładuje nam się rozdział 6, Strange Place, czyli to co zawsze. Znajdujemy się tutaj. Dowiedzieliśmy się czegoś nowego. O!
You have completed the story of the detective and now you can either try to fight the great old ones or start a new story with another investigation. Zostajemy oczywiście. I dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w rozdziale 6. Tym razem może być ciekawie, bo będziemy chyba stawiać czoła The Great Old Ones. Więc do zobaczenia.